Historia tabaki, czyli sproszkowanego tytoniu zażywanego przez nos, sięga czasów prekolumbijskich. Indianie obu Ameryk na długo przed przybyciem Europejczyków używali zmielonego tytoniu w obrzędach rytualnych. Pierwszy Europejczyk zaobserwował ten zwyczaj w 1497 roku. Mnich Romano Pane, towarzysz Krzysztofa Kolumba, opisał na Hispanioli rdzenny lód Taino, inhalujący proszek tytoniowy przez rozdwojoną rurkę w kształcie litery Y. Tytoń wkrótce trafił do Europy za sprawą hiszpańskich i portugalskich żeglarzy. W połowie XVI wieku w Lizbonie lekarze eksperymentowali z tabaką jako lekiem, ponieważ wierzyli, że wdychanie tego zioła może leczyć dolegliwości tak poważne jak syfilis czy nawet rak. Prawdziwy przełom nastąpił na dworze francuskim. Jean Nicot, od którego nazwiska pochodzi słowo nikotyna, przesłał na dwór królowej Katarzyny Medycejskiej próbkę sproszkowanego tytoniu jako remedium na jej przewlekłe bóle głowy. Królowa szybko doceniła skuteczność tabaki, nazwała roślinę Herba Regina, zioło królowej, i wprowadziła nową modę na francuskie salony. Dzięki protekcji Katarzyny tabaka zyskała wysoki status. W następnych latach wciąganie tytoniu nosem stało się eleganckim zwyczajem na dworach całej Europy. Modę tę podchwyciła także Anglia. Podczas pobytu na emigracji we Francji tabakę poznał przyszły król Karol II Stuart, a po powrocie na tron w 1660 zaprezentował ją angielskiej arystokracji. W krótkim czasie zażywanie tabaki urosło do rangi wyrafinowanej alternatywy dla palenia tytoniu. Stało się arystokratyczną formą konsumpcji tytoniu, dystyngowaną i zgodną z dworską etykietą. W XVII i XVIII wieku tabaka była już wszechobecna na starym kontynencie, do tego stopnia, że władze świeckie i duchowne próbowały czasem tłumić tę metodę. Car Michał I Romanow nakazywał surowo karać miłośników tabaki. Pierwsze przyłapanie groziło chłostom, drugie obcięciem nosa, a trzecie nawet karą śmierci. Z kolei papież Urban VIII wydał edykt grożący ekskomunikom za zażywanie tabaki w kościele, uznając, że wywoływane nią kichanie zbyt przypomina ekstazę nieprzystojną w czasie mszy. Mimo tych potępień popularność wciąż rosła. XVIII stulecie bywa wręcz nazywane wiekiem tabaki, z uwagi na powszechność tego obyczaju, porównywalną do dzisiejszego rozpowszechnienia papierosów. Symboliczny epizod miał miejsce w 1702 roku, gdy angielska flota zdobyła u wybrzeży Vigo transport hiszpańskich towarów i jako okup przywiozła do kraju ogromne zapasy tabaki. Dzięki temu także prości żeglarze i portowi robotnicy poznali ten specyfik, przenosząc zwyczaj niuchania na niższe warstwy społeczne. W złotym wieku tabaki zażywano ją powszechnie na dworach i w salonach. Szlachcice i monarchowie kolekcjonowali ozdobne tabakiery, prześcigając się w ich bogactwie. Najcenniejsze wykonywano ze złota, srebra, porcelany czy macicy perłowej, zdobiąc emalią i drogimi kamieniami. Królowa Charlotta, żona Jerzego III, tak lubiła tabakę, że zyskała żartobliwy przydomek tabaczkowej Charlotty, a jej syn, późniejszy król Jerzy IV, dobierał sobie różne gatunki proszku w zależności od pory dnia. Sławny był też apetyt na tabakę u Napoleona Bonaparte, który ponoć niemal nie wypuszczał tabakiery z rąk. Co ciekawe, upowszechniło się wówczas używanie chusteczek do nosa. Eleganckie kichnięcie po niuchu stało się na salonach czynnością niemal ceremonialną. Moda trwała, dopóki w początkach XIX wieku tabaka nie musiała ustąpić miejsca nowej fali, wyrobom dymnym. Paradoksalnie przyczyniła się do tego epidemia cholery. Sądzono wówczas, że wdychanie dymu tytoniowego chroni przed zarazą, przez co palenie wyparło tabakę z nałogów wielu osób. Niemniej tabaka zdążyła głęboko zakorzenić się w obyczajach różnych narodów. Od afrykańskich Zulusów przez Mongołów i szkockich górali, po bawarskich chłopów i kaszubskich rybaków. Do Polski sproszkowany tytoń zawitał już na początku XVII wieku. Prawdopodobnie trafił przez Francję, stąd polska nazwa tabaka. Wywodzi się od francuskiego tabaka priser. Co ciekawe, nowa moda przyjęła się nie tylko wśród magnaterii, popularnością cieszyła się także w miastach i na wsiach, dokąd tabakę przywozili handlarze z Niemiec, Szkocji czy Włoch. Około 1620 roku pewien krakowski kaznodzieja ubolewał, że młodzież polska rzuciła się do palenia i zażywania tabaki. Zwyczaj ten budził zresztą kontrowersje moralne. Gdy król Anglii Jakub I przysłał królowi Zygmuntowi III swoje dzieło Misokapnos potępiające tabakę, polscy jezuici
odpowiedzieli pamfletem Antimisocapnus, twierdząc przewrotnie, że zażywanie tabaki nie szkodzi zdrowiu ani duszy. Mimo sporów, tabaka w Rzeczypospolitej szybko zdobyła rzeszę amatorów. Pod koniec XVII wieku Jakub Haur pisał, iż różnego stanu ludzie zażywać chwycili się tabaki. Nawet też i damy tego wieku zażywają. Widać więc, że tabaka stała się modna nawet wśród pań na salonach. W ślad za rosnącym popytem przyszła rodzima produkcja. Za panowania Saskiego pojawili się pierwsi rzemieślnicy wytwarzający tabakę w kraju. 17 lipca 1704 roku August II Mocny, znany z zamiłowania do przepychu, wydał magistrowi Sandomierza przywilej na wyrób tabaki. Tak powstała pierwsza polska fabryka tabaczna. W następnych dziesięcioleciach prosperowały kolejne manufaktury. Około 1776 roku władze wprowadziły nawet państwowy monopol tabaczny. Rząd wynajął prywatnych kontrahentów do zakładania fabryk tytoniu i tabaki oraz dystrybucji wyrobów po kraju. Wytwórnie działały m.in. w Warszawie, Poznaniu, Korcu i Kielcach. Po rozbiorach w zaborze rosyjskim i austriackim przemysł tabaczny włączono w system monopoli tych imperiów. Natomiast w zaborze pruskim pozostał on w rękach prywatnych. Na przykład w Wielkopolsce i na Pomorzu działały lokalne fabryki prowadzone przez rodzinne firmy niemieckie. Tabaka na stałe zagościła też w polskiej kulturze szlacheckiej. Była symbolem towarzyskiego obycia, elegancka tabakiera świadczyła o statusie gospodarza. Zwyczaj częstowania gości tabaką utrwalił się na tyle, że przeniknął do literatury. Słynny przykład znajdziemy w narodowej epopei Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. W scenie na zamku ksiądz Robak częstuje szlachtę tabaką ze swojej złotej tabakiery. Cytuję: i nosy kół księdzowskiej chylił tabakierze, brano z niej i kichała szlachta jak moździerze. Kichnięcia po niuchu, niczym kanonada moździerzy, ten humorystyczny obraz dowodzi, jak powszechny i swojski był to obyczaj. Również na deskach opery Snów gościł w Strasznym dworze Stanisława Moniuszki. Pojawiła się aria z motywem tabakiery, a sam tytuł Dwór nie byłby straszny, gdyby nie fortel ze sproszkowanym pieprzem udającym tabakę. Podobne anegdoty o podkładaniu ostrego dodatku do tabaki istniały zresztą naprawdę. Opowiadano, jak to żartownisie dosypywali pieprzu do tabaki, wywołując lawiny kichnięć, a nawet sensacje żołądkowe u nieświadomych amatorów. Tabaka szczególnie mocno zakorzeniła się na Pomorzu, zwłaszcza wśród Kaszubów. Według źródeł historycznych dotarła tam w XVIII wieku poprzez kontakty handlowe z Europą Zachodnią oraz za pośrednictwem szlachty i duchowieństwa, wśród których panowała moda na niuchanie. Kaszubscy gospodarze szybko pokochali nowy zwyczaj. Jak sami mówili, tabaka wydawała im się zdrowsza od palenia, bo człowiek nie ma komina w głowie, aby wypuszczać dym, a nos jest przecież do wciągania. Diabelszcze ziele tak przezwali tabakę co bardziej nieufni. Początkowo uchodziło nawet za lek na różne dolegliwości. Z czasem oczywiście zdano sobie sprawę, że to używka jak każda inna, mogąca uzależnić, ale pozostała ona ulubionym przysmakiem Kaszubów. Co ciekawe, ludowa legenda kaszubska przypisuje wprowadzenie tytoniu samemu diabłu. W opowieści tej czart, chcąc skusić poczciwego kaszubskiego gospodarza do grzechu, zasiał własnoręcznie pole tytoniu, jednak chytra żona chłopa przechytrzyła diabła i zmyliła go, a zawstydzony czart uciekł z Kaszub z niczym. Tytoń zaś pozostał, gdy rósł, wysechł i pokruszył się, a gospodarz wciągnął przypadkiem aromatyczny proszek nosem, dając początek nowemu zwyczajowi. Od tamtej pory diabelskie ziele miało służyć ludziom, a tabaka rozprzestrzeniła się po całych Kaszubach. Przetrwała wieki i do dzisiaj najstarsi Kaszubi pamiętają sprytną żonę, która przychytrzyła diabła. W rzeczywistości tabaka przeniknęła do kultury kaszubskiej właśnie w XVIII-XIX wieku, a jej znaczenie trudno przecenić. Kaszubi włączyli tabakę w swoje obyczaje codzienne i odświętne. Poczęstowanie gościa tabaką stało się rytuałem gościnności i oznaką szacunku. Odmówienie poczęstunku uchodziło za nietakt, a zażywanie tabaki służyło zacieśnianiu więzi społecznych i funkcjonowało jak lokalna fajka pokoju, pomagając przełamać lody i symbolizując zgodę. Praktycznie na każdą okazję dobra była porcja tabaki. Gdy na targu dochodziło do targowania się o cenę lub dobijania targu, obie strony częstowały się tabaką na zgodę przed finalizacją transakcji. Podczas nabożeństw kościelnych mężczyźni dyskretnie podawali sobie z rąk do rąk tabakierki, częstując się nią w ławkach. Księża na Kaszubach podobno robili nawet celowe przerwy w kazaniu, mówiąc: chcemy leso zarzec, po czym sami brali niucha i dawali przykład wiernym. Co ważne, tabaka była jednym z niewielu używkowych zwyczajów
napojów tolerowanych praktycznie wszędzie. Można ją było zażywać o każdej porze i w każdym miejscu, w przeciwieństwie na przykład do alkoholu. Z czasem wykształciła się rozbudowana etykieta zażywania. Dobre maniery wymagały, by częstujący zawsze pierwszy zażył szczyptę, dowodząc w ten sposób, że proszek jest czysty i niezmieszany z pieprzem czy innym psikusem. Sztuką było też zażywać tabakę tak, aby nie kichnąć. Prawdziwy Kaszuba tabaczy, ale nie kicha. Aby to osiągnąć, tabakę zwykle nasypuje się na grzbiet dłoni i wciąga energicznym wdechem obiema dziurkami nosa. Nieodłącznym rekwizytem był przy tym szneptuch. Wzorzasta chusta do otarcia nosa, tradycyjnie czerwona, istotną rolę odgrywało także samo przygotowanie tabaki. Kaszubscy tabacznicy wprowadzali własne receptury i techniki. Do dziś najstarsi mistrzowie przekazują przepisy na domowe mieszanki, których skład bywa strzeżoną tajemnicą rodzinną. Zazwyczaj bazę stanowią zsuszone liście tytoniu, którym charakteru dodają dodatki z lokalnej flory. Młode listki wiśni lub czarnej porzeczki, suszone śliwki, pokruszone jagody jałowca, a także zioła, mięta, rumianek, liść laurowy, czy nawet odrobinę zmielonego bursztynu. Dawniej, aby sporządzić tabakę, sięgano po glinianą makutrę, czyli donicę, i drewniany stempel zwany tabacznikiem, którym ucierano tytoń na proszek. Za najlepszy materiał na tabacznik uchodziło drewno jałowca, gdyż dobrze wysuszony jałowiec miał właściwości ścierne i nadawał mieszaninie żywiczny aromat. Zmielony tytoń kilkakrotnie przesiewano przez sito z końskiego włosia, by uzyskać najdrobniejszy pył. Często też taki proszek skrapiano specjalną nalewką z ziół i odstawiano na 1 albo 2 dni, co nadawało tabace pożądaną wilgotność i mocny aromat. Gdy tabaka zadomowiła się na Kaszubach, lokalni rzemieślnicy stworzyli rozmaite pojemniczki do jej przechowywania. Najbardziej charakterystyczne stały się właśnie rogi, tabakiery wyrąbane z prawdziwych rogów bydlęcych. Rogownik moczył i rozgrzewał róg, a następnie spłaszczał go i formował w pożądany kształt, np. tulipana, ptasiego dzióbka czy rybiej głowy. Po ostygnięciu róg zyskiwał trwałą, zakrzywioną formę. Często bogato rzeźbioną, w kaszubskich chałupach najczęściej spotykano proste rożki z krowich lub kozich rogów. Noszono je w kieszeni i częstowano z nich sąsiadów. Bardziej zamożni gospodarze lub mieszczanie używali zdobionych tabakier z drewna, metalu, a nawet porcelany, podobnych do tych znanych z innych regionów Europy. Na Kaszubach jednak tabakiera zawsze była czymś więcej niż przedmiotem. Darowany piękny rożek mógł świadczyć o szacunku. Przez blisko 2 stulecia tabaka towarzyszyła Kaszubom w pracy i świętowaniu. Mówiono żartobliwie, że kto nie tabaczy, ten nic nie znaczy, co pokazuje, jak powszechny i ceniony był to zwyczaj. Jednak wraz z upływem XX wieku używanie tabaki zaczęło stopniowo zamierać. Rozpowszechnienie papierosów i zmiany stylu życia sprawiły, że młodsze pokolenia rzadziej sięgały po rożek. Dziś tabakę zażywają głównie najstarsi Kaszubi, a dla wielu młodych jest to już tylko element folkloru. Mimo to tradycja bynajmniej nie umarła. Raczej przeniosła się ze sfery codzienności do sfery dziedzictwa kulturowego. W regionie organizuje się wydarzenia pielęgnujące dawny obyczaj. Od 2003 roku w Chmielnie odbywają się Mistrzostwa Polski w zażywaniu tabaki. Konkurs odbywa się podczas dorocznego festiwalu tradycji kaszubskich i przyciąga entuzjastów tej dawnej sztuki wąchania. Powstały także niewielkie muzea tabaki. Jeden z kaszubskich gawędziarzy, Tadeusz Makowski, urządził prywatne muzeum tabaki we własnym gospodarstwie agroturystycznym. Prezentuje tam cały proces przygotowania tabaki oraz imponującą kolekcję zabytkowych tabakierek i rożków. W Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku również można oglądać wystawę poświęconą tabace i tradycji rogarstwa. Co roku 17 lipca obchodzi się zaś Ogólnopolski Dzień Tabaki, upamiętniając rocznicę królewskiego edyktu z 1704 roku i symboliczny początek historii tabaki w Polsce. Dziś mało kto w Polsce sięga po tabakę na co dzień, ale pamięć o niej jest wciąż żywa. W Gwarze Śląskiej zachowało się powiedzenie sznupa, oznaczające zarówno tabakę, jak i sam akt wciągania jej nosem. Na Śląsku górnicy w kopalniach używali tabaki, by oczyścić drogi oddechowe z pyłu. Na Kaszubach tabaka pozostała symbolem regionalnej tożsamości. Starsi ludzie wspominają, jak dawniej tabaczono wszędzie. W polu podczas przerwy w żniwach, w domu po obiedzie, w niedzielę przed kościołem, w literaturze, muzeach i na festynach wciąż można odnaleźć echa tej tradycji. Od humorystycznych opowieści o kichaniu po tabace, po dumną prezentację misternych rogów tabacznych. Historia tabaki, od jej globalnych korzeni przez europejską karierę, aż po kaszubskie zwyczaje, stanowi barwną opowieść o tym, jak daleko potrafi zawędrować jeden niepozorny proszek i jak głęboko może zapuścić korzenie w lokalnej kulturze. Źródła historyczne, legendy i współczesne inicjatywy przypominają nam, że tabaka to coś więcej niż używka z przeszłości. To dziedzictwo, które wciąż powinno
pobrzmiewa echem dawnych czasów.